Kolejny dzień, kolejne dostawy prosto z Chin, firma Arbos, teraz już Aupax, Arbos. To jest jeszcze dostawa Arbosa, natomiast już przechodzimy na nazewnictwo Aupaxu. Zresztą był jakiś filmik o tym, że była pierwsza dostawa Aupaxów. Tak, I to już jest zapowiedź. 130 i 410. Dokładnie tak. Zapamiętałeś, zresztą byłeś ze mną, nagrywaliśmy razem ten film. Dzisiaj znajdujemy się, to jest kolejny dzień tak naprawdę pod rząd, w którym jest kolejna dostawa ciągników. Dzisiaj troszeczkę przyjechały inne ciągniki. Właśnie tak widziałem, że przyjechały takie bez kabin. Bez kabin, bez kabin. Ale też widziałem, że dziwnie przyjechały, bo może to będzie widzów interesować, jak one są w tym kontenerze standardowej wielkości układane, bo jedne mają jakby koła, drugie nie mają kół, przynajmniej tego co ja teraz widzę. Słuchaj, w tej dostawie pakowane były ciągniki na zakładkę, żeby jak najwięcej się zmieściło, bo to było zamówienie pod typowo platformowe ciągniki, my to nazywamy również ROPS, czyli nie ma kabiny, od razu uprzedzam pytania, klimatyzacji też nie ma. Ach, a nagrzewnicę? Tak. Akurat w tej dostawie po raz pierwszy przyjechały ciągniki z wózkiem. Zawsze Metalowe koła zawsze jakieś były takie małe. Zawsze mieliśmy stalowe koła, natomiast tym razem przyjechały na wózku i jak sam zobaczyłeś, z jednej strony nie mamy zamontowanego koła, to jest to, co ja powiedziałem, że były spakowane na zakładkę, żeby się wszystkie zmieściły, a z drugiej strony normalnie koło jest. Natomiast z tyłu mamy normalnie koła zamontowane. Widzę, że Trelleborgi cały czas najwyższa jakość. Jak najbardziej, zresztą dużo mamy elementów w tym ciągników, które są bardzo popularnych i renomowanych producentów. Czy przejdziemy do silników, o których często wspominam, to są Hyundai Tucson, czy przejdziemy do komputerów, które są Boscha, Elektronika, no i filtry mamy Donaldsona, no to są bardzo znane raczej. To tak pytanie takie może z innej beczki, dla kogo taki ciągnik? Ten ciągnik nie jest dla każdego, zresztą sam to dobrze No bo powiedziałeś. trzeba go kupić, więc ewidentnie. Nasz klimat generalnie jest taki, że przeważnie klienci, którzy pracują na zewnątrz, potrzebują ciągniki kabinowe. Natomiast są klienci, którzy korzystają z ciągników wewnątrz, w oborach różnych. Czyli jakby ten element dachu sztywnego, takiego, którego nie możemy zdemontować, tak widzisz, jeden jest obniżony, tutaj drugi jest podwyższony, czy w ogóle zdjęty. Czyli tego nie jesteśmy w stanie zrobić w normalnym ciągniku, czy jeżeli mamy starą oborę z niskim wjazdem, no to jest właśnie dla takiej osoby. Dokładnie tak, nawet jak mieliśmy wizytację z Chin, Chińczycy chcieli przejechać się po klientach naszych, to byliśmy u klienta, który akurat kupił taką maszynę, dokładnie taką, tylko że w starszej wersji silnikowej. 3055. Tak, 3055. Był zadowolony z użytkowania tej maszyny. Przyjechaliśmy porozmawiać, jak mu się pracuje, jakie ma uwagi, co by dołożył do ciągnika. Od razu mówię Ci, bo tutaj sam widzisz, że daszek jest dosyć nisko. To jest tylko na cele transportowe. Zakładam. Dokładnie tak. Tutaj specjalna jest konstrukcja, bo normalnie... Nie dla dzieci, w sensie, żeby dzieci jeździły. Nie, przypominam, że dzieci nie mogą jeździć ciągnikami. Ale wiadomo, na swoim polu to co innego, ale ulicami nie jeździmy. Zachowujemy zasady BHP. Więc tak, w tej dostawie mamy tutaj 3055, a tutaj jest 2040. Tych ciągników w tych silnikach jeszcze nie mieliśmy w Tarnowie Podgórnym. Czyli to jest znowu jakaś nowość? Dla nas to jest nowość. Mimo że mieliśmy te ciągniki z kabinami i 2025 mamy jeszcze bez kabin, to odzew rynku był taki, że klienci pytali o jednak mocniejsze silniki w tej kaście 2025. Czyli to jest jakby wielkościowo 2025, ale ma więcej koni po prostu. Dokładnie tak. Inny silnik, moc jest tutaj większa, inny moment obrotowy, więc klienci mimo wszystko woleli poczekać niektórzy i zamówić 2040 niż kupić 2025 i potem troszeczkę nie być zadowolonym z mocy. Jeżeli chodzi o tutaj, jeżeli mówię silniki MOD 20
40 koni. I powiedz mi, jak wygląda to, jeżeli chodzi o jakieś układy tutaj, takie recyklacji spalin, czy cokolwiek, czy 2025 jest dalej bardzo prostą konstrukcją. i spokojnie Tutaj nie można ma- go rejestrować na rynku polskim? Tak, jak najbardziej spełnia normę Stage 5, więc tutaj nie ma żadnej obawy. Natomiast ciągnik jest prosty, nie ma DPF-u, nie ma AdBlue. Inny przypadek jest już w ciągnikach 20, 40, 30, 55. Dla Czyli tych, 20-25, podsumowujemy, to jest Golas. Czysty silnik, nic, on ma taką puszkę, która zbiera generalnie syf, ale to jest ale to puszka- nie jest żaden z tych takich systemów, Nie, które nie, znamy, nie. czyli Nie oczyszcza się DPF, tego. AdBlue, ani jak wypalania, nie ma nic takiego. Nie ma nic Czyli można takiego. nazwać, że nie Jest- ma żadnego homonta na silniku. No, dobrze to ująłeś. Nie ma homonta zamontowanego, natomiast te silniki już mają zamontowany filtr cząstek stałych DPF. Wtedy podczas użytkowania, w zależności oczywiście w jakich warunkach, ale raz na jakiś czas trzeba ten filtr DPF wypalić i komputer wtedy wskazuje informację, że jest do wypalenia filtr DPF. Wiadomo, jeżeli ktoś pracuje cały czas na wysokich obrotach, przy jakimś, nie wiem, ścieleniu w oborach czy czymś, no to będzie musiał rzadziej to wypalać, a ktoś jak na delikatnych tylko transporcie, no to czasami zawoła Dokładnie mu. tak, bo tutaj chodzi o temperaturę wypróżniania tak naprawdę tych Wydalania, cząsteczek. wypróżniania, wyrzucania cząsteczek i przepalania ich, żeby były jak najbardziej Układzie. ekologiczne. Dokładnie tak. Poza tym, że w tej dostawie mamy 3 ciągniki, to jeszcze czeka nas 3 ładowacze czołowe do tych ciągników. My zawsze zamawiamy ładowacze w Polsce od Hydrametu. Okej. I tutaj Właśnie- raczej tutaj się nie będziemy zmieniać, chociaż zobaczymy. Na razie dostaliśmy specjalną, powiedzmy, specjalne warunki, żeby zamówić O, ich właśnie. ładowacze. Wyjeżdża kolejny, bo to też ciekawy moment, że jednak się dorosły człowiek mieści pod tym obniżonym dachem. Jakby ktoś się zastanawiał, czy tam się zmieści. Ja pewnie bym się nie zmieścił, ale... Czy to jest największy model, jaki jest w wersji bez kabiny? Nie. Kolejnym ciągnikiem, poczekamy chwileczkę. Nie wiem, czy to słychać, Kolejnym ciągnikiem, ale blacha. który możemy zamówić bez kabiny, jest 3065 i 3075. 75 nie mamy na stanie, mamy za to 65. Różnica między tymi dwoma ciągnikami to jest tylko mapa na moc silniku, nic silnika. więcej. Dokładnie. A my dostaliśmy bardzo dobrą cenę na 65. Warto sprawdzić na naszej stronie www.korbanek.pl, ponieważ my dostaliśmy specjalne warunki na zamówienie tych Czyli jeżeli ktoś ciągników. potrzebuje ciągnik bez kabiny, to spokojnie wejść na naszą stronę, zobaczyć sobie tam nowe używane, z tego co pamiętam. Ogólnie poczytać tam można o tych ciągnikach. Czyli podsumowując, tak, mamy przedział mocowy bez kabin, bo teraz jesteśmy jakby w temacie tych bez kabin. Od 25 koni aż do 75 koni. Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o użytkowanie, bo widzisz, ja na przykład zajmuję się przystawkami do kukurydzy, Capello, Włochy, te rejony, to tam jest bardzo popularne, z powodu klimatu, bardzo dużo ciągników jest właśnie w takiej wersji, bez kabin, bo jednak no, cena przede wszystkim. To znaczy, umówmy się, Zachód ma też troszeczkę inny rynek. U nas wielu użytkowników nie tylko używa maszyn, kiedy jest ciepło, ale też wtedy, kiedy jest zimno. Sam znam gospodarzy, którzy na przykład wykonują jakieś prace nie u siebie, tylko za opłatą, na zasadzie B2B, jak to się teraz mówi, że wykonują dla kogoś usługę, zlecenie, no i wtedy się rozliczają, nie? Czyli mówimy do obiektów zamkniętych, warzywnictwo, tunele, te sprawy też. Jak najbardziej. Czyli tak naprawdę wszędzie, gdzie jest nisko, trzeba wjechać, przejechać ciągnikiem spokojnie. Czy także w tych ciągnikach można zamontować ładowacz czołowy? Jak najbardziej. Przedni Właśnie tuz? te ładowacze, które tutaj są, będą dedykowane Czyli to są stricte do tych ciągników, które przyjechały? Niekoniecznie do tych platformowych, bo my dostaliśmy te ładowacze na przetestowanie, sprawdzenie, czy podobają nam się, czy dobrze się użytkuje, poczekanie na opinię też w pracach polowych, na demonstracjach, więc
Nie wiadomo, czy będziemy je zamawiali, ale wzięliśmy je dla testu, no bo nie przetestujemy, to się nie dowiemy. I właśnie taki ładowacz To czołowy. będzie akurat ten najmniejszy do tego ciągnika z serii 2000. Powiedz mi, czy on też jest z tej okazji zakłócony? Czy na razie nie będzie Na sprzedaży, razie- to jest tylko taka ciekawostka, my sami sobie będziemy Na to razie testować? nie mam dokładnych informacji, nie mam informacji na temat, czy to będzie w tej promocji 50%, bo pierwsza dostawa, mówię, była w kwestii przetestowania tego. Sprawdzimy, jak się to sprawdzi i wtedy będziemy podejmowali decyzję. Nie przeszkadzamy Tutaj dalej w wszystko rozładunku. dynamicznie się dzieje, więc Tak jak widać, dynamika jest, codziennie rozładunki, codziennie załadunki, cały czas się coś dzieje. Mam nadzieję, że wszyscy oglądali film do końca, zostawią jakiś komentarz, klikną tam w dzwoneczek, subskrypcję i widzimy się przy następnych filmach. dziękuję bardzo, na razie.